Jestem w miejscowości Tame, przez którą przepływa rzeka Tame. Jednym z moich ulubionych miejscówek. Mam tu prywatny wstęp, który kosztował mi 110 funtów na cały rok. Sezon już się zaczął, dla mnie wyjątkowo udanie. Złapałem dzisiaj coś, po co tu przyjechałem i serdecznie zapraszam Was na film. To jest prywatny odcinek rzeki, na który ma wstęp bodajże chyba tylko 6 osób, w tym ja. Wziąłem ze sobą dzisiaj Sigmę Suprę 7H3 z linką od Orbisa, trójeczką. Zobaczymy, założyłem białą muszkę i bardzo małą nimfę. Rzeka wygląda bardzo ładnie. Bardzo wartka i szybko się płynie ta rzeka, więc na pewno gdzieś tam wysoko w górach albo trochę wyżej w rzece gdzieś musiał deszcz padać, bo ewidentnie jest wyższy poziom wody niż normalnie, ale wygląda bardzo obiecująco. Zacznę sobie od tamtego miejsca i będę schodził w dół rzeki. Bardzo fajną małą wędkę sobie wziąłem dzisiaj. Nie potrzebuję daleko rzucać, a jest bardzo leciutka. Typowa taka na małe rzeczki. 7H3 całkowicie wystarcza. Strasznie dużo owadów. O rany, aż miło popatrzeć. Znaczy, że zaczął się sezon. Kolor wody jest bardzo dziwny dzisiaj. Taki troszkę ceglany. Cholera go wie, o co chodzi. Ale to mi się wydaje, że po prostu padał deszcz. Dlatego tak wygląda. Ten muł spłynął z pól. Ale zobaczymy. Najpierw założymy suchą muchę. Znaczy już mam założoną suchą muchę. I jedną małą nimfę. Spróbujemy w te miejsca, zazwyczaj fajne sztuki mi się udało łowić. Na razie żadnego brania. Jak jestem już jakieś pół godzinki. Mam nadzieję, że się wstrzela w kolor, bo jest biały, szary. Założyłem białą muszkę od przodu. Z tyłu założyłem małą nimfę, taką szarą, tonącą. Spróbujemy zarzucić troszeczkę tutaj, w tym miejsce. Wypuszczę trochę linkę. Może którąś rybę zaciekawi. No i jest pierwsze branie. Tak jest. Co się złapało? Chyba lipień. Fajnie ciągnie. Tak, to jest bodajże chyba lipień. Całkiem spora ryba nawet. Piękna sztuka. Tak. Pierwszy lipień w tym roku. To jeszcze wymiarowy. Spróbujemy go doholować. Co nie jest takie łatwe, bo rzeka jest całkiem spora i silna. Tak jest. Pierwszy lipień w tym roku. Proszę bardzo, piękny lipień. Tegoroczny. Papa, buziaczek. Papa, płyn. Piękna sztuka. Widzę, że właśnie muchy majowe się wykluły. To tylko przeleciała mi jedna przed twarzą. Więc może zmienię. Jest właśnie, pokazuje się znowu ta sama mucha majowa. Więc może założę muchę majową. Zobaczymy. Mam tu parę sztuk od białych do czarnych. W różnych kolorach. Spróbuję założyć muszkę. Spróbuję założyć taką fajną muchę majową. Trochę duża, ale no zobaczymy. Bardzo podobne latają. Spróbujemy tam rzucić kawałek dalej tą muchą. Właśnie tam i niech sobie płynie.
Dokładnie ten kawałek tutaj jest bardzo głęboko. Troszeczkę za daleko. Wcale nie jest łatwe, jak jest taka rwąca rzeka. Rzucić tam, gdzie się chce. Tornado muszek. No tutaj ryby powinny stać jedna na drugiej. Tylko żeby nie oddychać przez usta, bo się przy okazji najem. Za mną. O, proszę bardzo. Hi boys. How are you both? Muszę wyjść na chwilkę z wody, żeby się z nimi przywitać. Czeka mnie taka wspinaczka. A tak właśnie wygląda ten kawałek, w którym robiłem. Lovely to see you, Pete. How are you doing? You okay? Yeah. How was the journey? Yeah, fine. Was right? Yeah, great. Tu jest ostatni kawałek rzeki, na który mamy dostęp i który można wejść, to bez żadnego problemu. Mamy jeszcze tam kawał dalej, ale nie ma żadnego zejścia i są bardzo strome wejście. Tutaj zazwyczaj fajne sztuki stoją. Dam chłopakom połowić troszkę. Come on, Pete, catch some fish. Catch him, boy. To jest Johna ulubione miejsce. On to nazywa stopnie. Ponoć tutaj najwięcej lipieni złapał. Tu jest takie półka. Pod spodem jest jakieś 3 metry w dół. Tego śpiewaka tutaj, ale śpiewa pięknie. Troszkę nie martwi to, że w ogóle nie ma pstrągów ostatnio. W zeszłym roku udało mi się taką piękną tutaj sztukę złapać. A tu w ogóle nawet nie widać ani John, ani ja. Przez ostatnie 2 godziny nie złapaliśmy ani sztuki. Co jest dziwną. Tutaj właśnie bym się i spodziewał. Pełno much, piękna szybka woda. Ani lipieni, ani pstrągów. Ale bardzo pociesza mnie to, że jest pełno trawy. O, widzę, że rzeka żyje. To jest kwestia chyba tylko czasu teraz. Postaram się jakieś 2-3 tygodnie znowu tu przyjechać. W końcu mam nielimitowany dostęp. I coś może mi się wtedy bardziej uda polować. Poza tym może będzie poziom rzeki trochę niższy. This is a river Tame, or a bit of the Tame near Tembury Wells. I've been fishing here on and off 40 years. And like all rivers, it's not as good as it used to be. But then again, nowhere is. But it's a lovely spot, beautiful river. You can get a few salmon in tail end of the season. But there's some nice trout usually, coarse fish for your coarse anglers if they want to have a go. There we are, I don't know what this is. Took a little pheasant tail nymph with a orange bead on it. Not bad fish in this fast water. Oh, that's a grayling.
There he is. Nice little river team grayling. And away. So this river was always where we used to come trout fishing. When we were young, me and Mr. Bayliss, his dad ran the club, his uncles were in it and friends. And we used to have lots of fun trout fishing here. And then when the 16th of June come, you could come and have a go at course fishing if you wanted. And there was a lot of members in those days, and used to catch chub and barbel, dace and roach. Even had some bream once or twice, but we don't seem to course fish at all now. We just come here and try and catch the trout. I have salmon fished it late on in the autumn, because if there are any salmon run up this particular river, they're late fish, and I've had 2, but that's in 40 years, so that ain't very good return, but they were nice fish. But it don't bother now, there's hardly any salmon in it, so I just come and have a go for trouts. So I'm trying for a wild brownie, that's what I want. Just because I want a wild brownie, I got a grayling, and Peter had a chub earlier on the fly, which was a bit unexpected. I generally fish here upstream nymphing with pheasant tails and hare's ears, and then as the year goes on and there's a hatch of mayfly and such, we try some dry flies. Sometimes you do well on the dry flies in the evenings. We're a bit early. We usually fish June and July as a start, and then does fish well in the autumn until the leaves become a problem, and then we leave it a while and fish in the early winter. It's nice grayling fishing then. The river's not too big here, so what I'm using to fish is quite an old bit of kit. It's an old Ron Thompson Excite Fly 7 foot, and it's a 3/4 weight, and I use a 3 weight line floating, and over the years it's caught me a lot of fish, but not so many today. Anyway, Pav is a real river lover nowadays. I prefer lakes and reservoirs, mainly because I find it more difficult to wade and walk in the river, and getting in and out of the places I find it more difficult than I used to. But it's not too bad here, because I've known this river most of my life, and I know where to wade and where not to wade. But you always got to take your trusty stick with you when you're wading, just to make sure you're not going into anything deep. Make sure that the gravel hasn't moved over the winter and you're going to walk into a great big deep hole. And the last thing you want is an early bath. When I was a lad and started fishing here, it was primarily a salmon fishing club, and they used to have a run of salmon spring, summer and autumn. And there was about 30 members. Now we're down to 5 if we're lucky. That's all we've got now, since the salmon don't seem to be as prolific anymore. We don't even get many salmon parr in the river. We used to pick up salmon parr all the time. And the only reason for keeping going really is it's such a beautiful spot. We've got plenty of water to fish, and when the fish are on, you are catching some. There's very few places that are any better locally to go and fish. We always seem to have fun. We all have a good time. Oh my god! No fish is inside the boat. Excellent. Hi guys. Boys, how did they go? Not bad. Yeah. I had a nice little grayling, although I was trying for brown trout, but
Anyway, any fish is a good fish. Peter, you're the winner, you are. I don't know about the winner. I had a chub. I don't know if you would regard that as a real fish, but It is a real fish. I'm a happy boy. It's all right. Well, you had the biggest fish anyway, didn't you? Yeah, it was fine. What did you catch? I had it one brownie. That's how I was calling here for, and I had it. I'm really surprised. You win then, because we were going for brownies and Yes. you caught one. Yeah, I was caught at the brownie, and I was Excellent. make my day. The He's brownie won was again. really lovely condition. Oh, his head'll be getting So big. big. Not that high like that. So big. Not a kraken. Yeah, not the kraken. And I got the wooden spoon prize today. I've got a boot full of water. Yeah, so he's definitely a winner. Yes, I. Yeah. It was Thank you good very fun. much. Good Yeah. fun. Cheers. Good Thank day. you very much. Nice spot. Cheers, Find boys. the lines, everyone. Cheers. See ya.